Witam wszystkich oglądających. W dzisiejszym filmie pokażę Wam tą przekładnię zębatą, jak ona tu wygląda w środku. No i co ja tu znalazłem, jakie problemy występują w tej przekładni. A więc zacznę od tego. Kręciłem sobie tym małym kołem zębatym i zrobiłem sobie pełny obrót 360 stopni dookoła. I znalazłem jedno miejsce, gdzie po prostu coś haczyło. Trzeba było więcej troszeczkę siły dodać, aby przejść ten moment tam. I co ja tu znalazłem? Na samym tym kole zębatym z jednej strony były takie spieki jakiegoś metalu. Nie wiem, to nie był tawut, bo ja to dokładnie umyłem. Te zębatki. Były takie spieki. Ja te spieki sobie wziąłem takim pilniczkiem i iglakiem. Sobie to zebrałem. I później po sprawdzeniu już ten element tego zadzioru, jakby tam, gdzie tam jest był jakiś zadzior, nie występowało to. No i kolejną rzecz, którą tutaj zauważyłem w tej przekładni. Proszę zobaczyć. Ta przekładnia to jest straszne luzy, o. Nie wiem, czy to widać, o tak położę i teraz o, widzicie to? Ma takie luzy i dodatkowo ma takie, o, poprzeczne i wzdłużne, czyli w tą i tutaj tak. I to niestety też ma tutaj duży wpływ na właśnie ten pobór prądu z zasilacza. I proszę jeszcze tu zobaczyć. Pokażę Wam tutaj, nie wiem, czy będziecie to ostrość, czy uzyskam. Momencik, o, tak. Tu widzicie takie wytarcie przez pewien moment na tej ośce. Później jest w miarę dobrze i znowu zaczyna się to wytarcie. W tym momencie właśnie ten prąd właśnie tak pływał. Tak samo z tej strony, od strony tej tutaj drugiej części obudowy. Tu jest tak samo. Też są takie miejsca, gdzie były tak zwane są wytarcia. No i żeby to zniwelować te luzy, wszystkie tutaj, tak więc mój tokarz będzie musiał mi dorobić takie tu nową tuleję, zrobić z materiału z fosforobrązu, tutaj. Te łożysko po prostu usunąć i tu tak samo zrobić tuleję z fosforu brązu. To jak mi zrobi, wtedy wyeliminuję te luzy i będzie to pracowało tak, jak to ma pracować. Ja jeszcze sobie dzisiaj nim to zawiozę do tokarza, bo chcę dzisiaj jechać. Wezmę jeszcze sobie te zęby tutaj, jak jest ząb i on tutaj się kończy między tym. To jeszcze chcę sobie wypiłować. O co chodzi? Chodzi o to, tak jak tutaj widzicie, o. Ach, ta ostrość tym. O, tak żeby to ładnie się tutaj zazębiało, żeby przy zazębianiu nie było jakichś tam zgrzytów, jakichś, nie wiem, takich oporów dodatkowych. Jak to już wszystko wyeliminuję, podejrzewam, że no, powinno to lepiej pracować, na pewno będzie to lepiej pracować niż do tej pory.
A wracając do samego silnika, no niestety z nowym silnikiem nic nie zrobię. Z tym, mówię nowym silnikiem, z tym starym silnikiem nic nie zrobię, bo tam jest tak, na ośkę jest też wprasowana taka tuleja zębata i silniki, które ja posiadam, mają o wiele grubszą ośkę niż ta tulejka, która to jest. I takiego silnika teraz nie będę kombinował. Ja jedynie co mogę zrobić, to kupię sobie olej do maszyn precyzyjnych i po prostu tamte tulejki nasmaruję tak, żeby to było, pracowało, jak najmniejszy opór stawiało. To jest to. No i jak po złożeniu, tu nie będzie takich oporów dużych, żeby w tym miejscu było łożysko igiełkowe. Chodzi mi tylko, żeby wyeliminować te wszystkie luzy. Nawet widzicie, jest taki, o, taki luz, o. O. To muszę z jednej strony też dać po prostu podkładkę, tak żeby ten luz zminimalizować do minimum, żeby nie było takich, o, tak jak w tej chwili jest. Czyli po prostu jest to za duży luz. Tu jest, tu Wam pokażę, na tej głównej jest taka, o, taka tulejka. To będzie trzeba zrobić nową, troszeczkę grubszą niż ta, co teraz jest. No i z tej strony, tutaj, tu też nie ma. Sami widzicie, że kończy się to tam takimi zębami, bo to też jest wprasowana na tą oś. I tutaj dam, żeby było z tej strony też podkładkę, nie wiem, dam podkładkę po prostu z miedzi, taką miedzianą podkładkę. W tej chwili to tak jak chodzi, to ma takie tarcie po prostu. A tu, żeby to zniwelować, to będę musiał wszystko to porobić. No i tak jak mówię, jak już to mi się uda wszystko to zrobić dokładnie, wtedy ta przykładnia powinna pracować tak, jak powinna pracować. I w ten czas te odczyty będą prawidłowe. Bo w tej chwili to sami widzieliście na wczorajszym filmie, że no niestety to pływa. Tam próbowałem to zniwelować, te właśnie te pływanie tego prądu programowo, ale niestety nie udało mi się to, tak więc trzeba tutaj wziąć się za część mechaniczną. No i co tu więcej dodać? Jest więcej. Jedynie to, że dzisiaj to zawiozę do tokarza i on mi ma wykonać te dwie tulejki i po złożeniu nakręcę film. Oczywiście pokażę Wam, jak te tulejki z tego materiału fosforobrązu wyglądają. Złożę to, nasmaruję, no i wtedy zrobię pierwszy test. W tej chwili, jak sami słyszycie, ona jest dosyć głośna, no bo to jest nic nie jest nasmarowane, wszystko jest umyte. Dobra, żeby tu nie przedłużać, dziękuję Wam wszystkim za oglądanie, za cierpliwość i zapraszam na kolejny film już niebawem.